Czy mogę postawić mojej córce warunek, że odziedziczy po mnie firmę, jeżeli rozwiedzie się z moim zięciem? Uwaga, wspólny testament, od razu zapala się lampka. Ty za życia zgromadziłeś tyle plusów, a tyle minusów. Miliardy złotych, a na świecie dolarów, pieniędzy, które pozostały po osobach zmarłych i nikt nawet o tych środkach nie wie. To czy taka dyspozycja została złożona, bo to wam bardzo ułatwi życie. Co z dziedziczeniem w trakcie rozwodu, separacji? W ramach tej intercyzy ten cały majątek osobisty naszego męża przechodzi do żony. Seria pytań jak w Familiadzie. Co robisz w sobotę wieczorem? Możesz odpalić Netflixa, pójść na imprezę albo zapalić się pozytywną energią. Jak to osiągnąć? Dołącz do naszej konferencji, która odbędzie się już 2 grudnia w Wieliczce, gdzie inspiracja i pozytywna energia będzie odczuwalna cały dzień. Nie możecie tam zabraknąć? Kliknij link poniżej i sprawdź szczegóły. Gościem dzisiejszego odcinka jest Arkadiusz Taras, prawnik, radca prawny, prowadzący kancelarię prawną ProLegale oraz kanał edukacyjny w social mediach Tu Pan Paragraf. Cześć, Grzegorz z tej strony, witaj na kanale. Dziś kolejny odcinek z serii finansowo zależnych i Arek Taras gościem dziś. Cześć, aż ciężko mi się nie przywitać, za to mamy cześć, Tu Pan Paragraf. A, tak, witamy pana paragrafa, zapraszamy na Instagrama, tak, bo tam widzę, że się rozwijasz, patrz jaka reklama. Zostawimy, nie? Tak, będzie pod profilem waszym. Będzie w opisie. Dziś będzie ciekawie, bo odpowiemy w zasadzie Arek odpowie na wasze pytania. Te pytania się pojawiły pod odcinkami, wyciągnęliśmy 15 z nich. No i na te 15 my uznaliśmy z zespołem, że one są najważniejsze, najbardziej wartościowe i najczęściej zadawane. Więc teraz ja zamieniam się w lektora, Będę czytał, a ty będziesz odpowiadał. 15 pytań, nie zwlekamy, dzisiaj lecimy konkrety. Pierwsze pytanie. Z żoną mamy intercyzę. Czy to coś zmienia w przypadku dziedziczenia? Nie. Po pierwsze, intercyza to jest umowa majątkowa, która dotyczy jakby naszej sfery finansowej w małżeństwie. Natomiast zawsze musimy brać pod uwagę to, że jeżeli jeden z małżonków umiera, to dziedziczymy dosłownie połowę tego majątku. Jeżeli mamy umowę małżeńską, wspólność majątkową, to połowę dziedziczymy wspólnego majątku, a jeżeli mamy intercyzę, to mamy o tyle prościej, że każdy z nas ma swoje konto, tak jakby, i gromadzi na swój majątek określone środki. Jeżeli tylko małżonek, zostawiliśmy testament, gdzie mówimy, moja żona ma otrzymać po mnie, powołuję do spadku moją żonę i ma otrzymać 100% wszystkiego, co zgromadziłem, no to po prostu w ramach tej intercyzy ten cały majątek osobisty naszego męża przechodzi do żony. Voilà. Proste, prawda? Lecimy dalej. Drugie pytanie. Planuję rozwód lub separację z mężem. Co z dziedziczeniem w trakcie rozwodu, separacji? No to jest ważne pytanie. Faktycznie pytania widzę zaczynają się dobrze i widzę, że będzie z tego fajna treść. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, że w trakcie postępowania o separację czy o rozwód, to my formalnie dalej jesteśmy małżeństwem. Dopóki prawomocnie sąd nie wyda wyroku, którym orzeka o naszym rozwodzie, to tak naprawdę jesteśmy małżeństwem i dziedziczymy po sobie. Jeżeli się komuś zmarło w trakcie czy to separacji, czy rozwodu, no to możemy się spotkać z taką historią, że nasz małżonek może się upomnieć, tak? Który teoretycznie miał już nie być naszym małżonkiem, może się upomnieć o majątek. Natomiast jest taka instytucja prawa związana z wyłączeniem małżonka w trakcie postępowania sądowego, jeżeli spełnimy określone przesłanki. To jest oczywiście dużo szczegółów do opowiedzenia, natomiast jeżeli spełnimy określone przesłanki, no to automatycznie możemy tego naszego małżonka byłego albo niedoszłego byłego wyłączyć w 100% z dziedziczenia. Myślę, że zrozumiałe. Pytanie numer 3. Czy mogę postawić mojej córce warunek, że odziedziczy po mnie firmę, jeżeli rozwiedzie się z moim zięciem? Wow. To już taki serial trochę, serial taki brazylijski mi się skojarzył, ale takie i podobne historie się dzieją i dzieci będą. Tak, pozdrawiam osobę, która zadała pytanie, bardzo kreatywne, życiowe i owszem, przede wszystkim w ramach ostatniej naszej woli, czyli testamentu, nie możemy stawiać warunków. Testament powinien być bezwarunkowy. Natomiast istnieją określone instytucje takie jak zapis, czyli jakby powołanie kogoś do spadku, do dziedziczenia, ale w sposób taki pośredni, że najpierw dostają spadkobiercy, a zapisobierca jakby ma możliwość upomnienia się do tych naszych spadkobierców o określony składnik majątkowy, no to wtedy warunek postawić możemy. To jest jedyny wyjątek. Już wam mówię, o co chodzi z tym zapisem, bo jest to dość specyficzne. Zapis w ramach testamentu
to jest nic innego jakby polecenie, że spadkobiercy pozostali poza tym konkretnym osobnikiem, przykładowo tam w tym pytaniu kto był? Córka. Córka. W tym przypadku nasza córka zostaje zapisobiercą i żeby dostała określony składnik majątkowy po nas, faktycznie ma spełnić określony warunek, wtedy jest to możliwe. Warunek dość kreatywny, natomiast możliwy. Przy zapisie jest możliwy. Normalnie w testamencie nie możemy czegoś takiego zrobić i odradzam sporządzanie takiego warunku, bo po prostu testament może być nieważny. Pytanie numer 4. Mój niepełnoletni syn otrzymał w spadku od dziadka nieruchomość. Czy jako jego rodzice możemy działać za niego samodzielnie? Odsyłam oczywiście do poprzedniego odcinka, który razem nagraliśmy dotyczący dziedziczenia. Tam było wyjaśnione, co postępować w sytuacji, w której nasz małoletni został powołany do dziedziczenia. To jest istotna informacja z perspektywy rodziców. A jeżeli chodzi o sam zarząd majątkiem w imieniu naszego małoletniego syna, jeżeli chodzi o spadkobiercę, to jest on mocno ograniczony, bo rodzice owszem są pewnego rodzaju wykonawcą, za dzieci działają, natomiast nie jest możliwe jakby sprzedanie tej nieruchomości, specjalnie jej obciążenie albo dokonywanie jakichś takich bardzo ingerujących w tą nieruchomość czynności bez zgody sądu. Nie najczęściej, a sąd rodzinny decyduje o tym, co dzieje się z majątkiem małoletniego, ocenia, czy pod kątem jakby bezpieczeństwa finansowego tego naszego dziecka jest to możliwe, aby wziąć i majątek w określony sposób spieniężyć, czy ewentualnie obciążyć hipoteką. Tutaj będzie uczestniczył sąd, więc rodzice mają troszkę związane ręce. Mało tego, to taka wskazówka dla naszego spadkodawcy, jeżeli sporządza testament i wskazuje, że chce wnuka powołać, równie dobrze może wskazać innego wykonawcę, który będzie jakby opiekował się tym majątkiem za tego małoletniego do momentu, aż osiągnie pełnoletność. Nie muszą to być rodzice. Można powołać wykonawcę testamentu. Każdy z nas chyba słyszał o wykonawcy testamentu Wisławy Szymborskiej. Tak? To jest to bardzo znana osoba, która bardzo często się pojawia w mediach i która za Wisławę Szymborską otworzyła fundację i realizuje jej wolę. To jest bardzo jakby daleko idący przykład, ale wracając do pytania, to w przypadku rodziców trzeba uważać i nie można podejmować każdej decyzji w sposób samodzielny za nasze dziecko. Lecimy dalej. Czy jak cały majątek zapiszę synowi, to trafi on też do synowej? Seria pytań jak w Familiadzie. Tak. Biorę na siebie i w tym przypadku mogę odpowiedzieć, że osoba, która nie chciałaby, aby mąż czy żona naszego dziecka również partycypowała w tym majątku, który zgromadziliśmy, to przepisując w testamencie przepisując określony składnik majątkowy, czy cały majątek nawet dając, jesteśmy bezpieczni pod tym kątem, że nasz zięć czy nasza synowa nie będzie brała udziału w tym składniku, nie będzie współwłaścicielem, chyba że wprost wskażemy, że powołuje też jeszcze swojego zięcia, ukochanego albo ukochaną synową. Wtedy owszem, do spadku jakby będzie miała prawa również ta druga strona. W pozostałych przypadkach nie. Jeżeli testament brzmi, do majątku powołuje mojego syna, no to mój syn jest jedynym beneficjentem tego wszystkiego, a synowa może korzystać, jeżeli syn pozwoli, natomiast nie jest współwłaścicielem. Jak wziąłeś na siebie, no to 20 punktów. Okej, dziękuję. Dobra, dalej 6. Czy zamiast dziedziczenia nie lepiej dożywocie? I tu ponownie odsyłam do naszego poprzedniego odcinka, w którym bardzo fajnie opisaliśmy instytucję umowy dożywocia. Zróbcie sobie takie krótkie przypomnienie, wróćcie do tego odcinka. Tam jest wszystko fajnie wyjaśnione i wyłożone w sposób bardzo klarowny. Jest to fajna instytucja i uważam, że powinno się z niej korzystać głównie w sytuacjach, w której chcemy już jakby mieć pewne bezpieczeństwo, że dana nieruchomość, bo tu w umowie dożywocia mówimy tylko o nieruchomościach, że dana nieruchomość trafi do nas. Jeżeli jest to tak jak w poprzednim odcinku, przykład babci, to zdecydowanie doradzam, zawsze często rekomenduję moim klientom, żeby udali się do babci, do dziadka, przeprowadzili prostą rozmowę i na zasadzie takiej: babciu, ofiaruj mi tą nieruchomość, bo i tak masz to w planach, a ja zagwarantuję ci, że na tej nieruchomości do końca życia będziesz mieszkać i ja będę ci zapewniał lekarstwa, wyżywienie i wszelkiego rodzaju inne świadczenia pielęgnacyjne, a ty bezpiecznie będziesz sobie żyć. W pozostałym zakresie oczywiście wróćcie sobie do tego odcinka, tam jest fajnie wszystko opisane, tak, opowiedziane. Potwierdzam, było tego dużo. Następne pytanie. Lepiej testament odręczny czy notarialny? Oj, no i to jest pytanie stare jak świat.
w sytuacji, w której przykładowo chcielibyśmy, tak jak z pierwszego pytania, zapis sporządzić, no to notariusz tutaj raczej odradzam, bo u notariusza robimy zapisy windykacyjne, czyli takie zapisy, które powodują, że jakby z chwilą naszej śmierci ten nasz zapisobierca staje się nagle właścicielem. W przypadku zapisu, który nie jest sporządzony w testamencie notarialnym, no to wiadomo, jest ta gradacja, najpierw spadkobierca, a ci spadkobiercy następnie dany składnik mają wydać zapisobiercy. W pozostałych sytuacjach jednak zdecydowanie doradzam udać się do notariusza i sporządzić testament notarialny. Przede wszystkim ze względu na nasze bezpieczeństwo finansowe i jakby planowanie tych naszych finansów pod kątem tego, że możemy pewne osoby wykluczyć z tego kręgu osób uprawnionych. Możemy troszkę pokombinować z zachowkiem. To też było w poprzednim odcinku. Możemy spróbować zachować względny spokój w rodzinie, gdzie ten konflikt, jeżeli wszystkich zaprosimy do tego notariusza i zrobi się to w bardzo fajny, taki kulturalny sposób, to naprawdę jest to forma ugody jakby, że wszyscy razem się zgadzamy, siadamy przy jednym stole, tata spisuje, a my słuchamy, dostajemy po kopii, żeby mieć w razie czego jak tata umrze, żeby mieć ten testament, nie chodzi do notariusza i bajka, i żyje się lżej, tak? Mhm. No tego życzymy, żebyście zrobili takie testamenty, przede wszystkim żebyście zrobili, a najlepiej jakby one były właśnie podczas takich spotkań rodzinnych u notariusza. No to jest bezwzględny wymóg, tak jak w apteczce finansowej, która gdzieś tam przez zespół finansowo zależnych jest przygotowywana. To jest właśnie jeden z wymogów, gdzie właśnie w własny sposób zaplanuj swoją przyszłość. To jest ważne z perspektywy portfela domowego, tak? Zanim zadam kolejne pytanie Arkowi, to Arek ma jeszcze małą prośbę. No tak, zróbmy to w sposób w pełni prawny. Moi drodzy, zgodnie z artykułem, nie powiem który, ale Konstytucji, naczelnego aktu, zostaw suba, tak? Tak. Dokładnie tak. No to teraz już, jak już suba daliście, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach, między innymi tych, w których Arek dzieli się swoją wiedzą. Ósme pytanie od was w kierunku Arka. Pytanie brzmi tak. Z małżonkiem planujemy napisać jeden wspólny testament. Jak to zrobić najlepiej? Uwaga, wspólny testament, od razu zapala się lampka i nie tylko u prawnika. Nie jest dopuszczalny. Broń, Panie Boże, nie próbujcie historii w stylu siadamy razem z żoną, na jednej kartce papieru spisujemy naszą ostatnią wolę, w której ja piszę, że ja daję wszystko na męża, a mąż wszystko na mnie, bo zwyczajnie taki testament jest nieważny. Nie ma możliwości w polskim systemie prawnym sporządzenia wspólnego testamentu. Zatem, jeżeli wszystko chcesz dać swojej żonie, a twój mąż wszystko chce dać tobie, to owszem, siądźcie sobie razem, kartka papieru, data, miejscowość, wasze dane identyfikujące na dwóch odrębnych kartkach papieru. Z jednej strony pisze mąż, z drugiej strony pisze żona i na pierwszej kartce żona pisze do spadku po mnie powołuję w całości mojego męża, takiego i takiego, własnoręczny podpis, to jest jedna kartka i na drugiej kartce pisze drugi małżonek do tej części, do całości spadku powołuje moją żonę, podpisuje się, odkładamy, chowamy, trzymamy w dowolnie wybranym przez nas miejscu, ale takim, żebyśmy wiedzieli, gdzie to jest i umieli to znaleźć. I temat bezpieczeństwa finansowego mamy załatwiony. Dokładnie tak. Chociaż w tym punkcie załatwiony, ale o innych też będziemy nagrywać. Tak i miejsce takie, gdzie takie dokumenty składować, to też się wkrótce dowiecie, gdzie to najlepiej robić, nie podręcznikami. Tak jest, tego nie nauczą w szkole. Tak, idźmy dalej. Pytanie numer 9. Jeszcze kilka pytań przed nami. Majątek zgromadziłem poza Polską, a rodzinę mam w Polsce. Czy testament mogę sporządzić u zagranicznego prawnika? To jest dobre pytanie, zwłaszcza jakby w sytuacji, w której się znajdujemy my jako społeczeństwo, gdzie bardzo dużo Polaków wyjechało za granicę, zgromadziło majątki za granicą, część z nich wróciła do Polski i jakby ten majątek tutaj wykorzystuje, część z nich ten majątek ma nadal za granicami i pojawia się pytanie, co z tym zrobić, jak ewentualnie sporządzić swoją ostatnią wolę i jak ewentualnie moi bliscy będą mogli sobie potem to wyegzekwować. I oczywiście co do odpowiedzi stricte na pytanie, tak, możemy sporządzić u prawnika zagranicznego, ale równie dobrze możemy sporządzić w Polsce, możemy sporządzić według prawa polskiego, według prawa, w którym obecnie zamieszkujemy, albo wobec miejsca, w którym jest zgromadzony dany składnik. Także
to nasze prawo, zwłaszcza europejskie, jest bardzo fajnie jakby wykreowane pod kątem takiej swobody obrotu i te środki faktycznie są ujednolicone i wszędzie mamy podobnie. Jest nawet coś takiego jak europejski dokument poświadczający dziedziczenie, który uprawnia nas do egzekwowania naszych praw jako spadkobierców w każdym miejscu w Europie. Zabawa zaczyna się trochę bardziej w sytuacji, w której pojawia się majątek gdzieś u słynnej cioci z Ameryki, ewentualnie Kanada i wszelkie państwa poza Unią Europejską. Tam musimy sięgać przede wszystkim do przepisów, w którym majątek się znajduje i przede wszystkim tam faktycznie sporządzać wszelkiego rodzaju ostatnie akty testamentu i tak dalej, bo możemy się napotkać potem na zdecydowanie duże trudności związane z fizycznym odebraniem tego. I też od razu uczulam, to będzie oczywiście jakby taka mała dygresja, uczulam, aby taki testament w tym przypadku gdzieś tam za granicą sporządzać własnoręcznie na zasadzie odręcznego sporządzenia tylko u mnie i gdzieś tam za granicą sobie ten testament trzymam, bo to bardzo jakby naraża moich spadkobierców na właśnie uszczerbek, że ten testament się nie znajdzie, albo będzie mało skuteczny, albo będzie problematyczny z perspektywy potem jego wyegzekwowania. Pytanie numer 10. Jak sprawdzić, czy w skład spadku wchodzą długi? Okej. Częsta rozkwina. Bardzo częsta i powiem wam szczerze, że nie ma tak naprawdę na to odpowiedzi, które mógłbym udzielić. Mam nadzieję, że nie odpadnę z konkursu ze względu na to pytanie, nie, że jeszcze jakąś szansę dostanę, natomiast faktycznie jest problem. Nie ma takich rejestrów, które stricte mówią, ty za życia zgromadziłeś tyle plusów, a tyle minusów. Głównie opiera się to na zasadzie gdzieś tam od słowa do słowa. Bardzo często pojawiają się u mnie klienci, którzy mówią, że dużo osób odrzuciło spadek i nagle pojawiła się informacja, że ja jestem następny w kolejce, a wiem, że ten wujek to tak naprawdę całe życie nadużywał alkoholu, nie zgromadził żadnego majątku, ma same długi i co ja mam teraz zrobić? Jeżeli taka informacja idzie gdzieś tam ze środowiska, no to wiemy, jaki jest stan majątkowy, albo przynajmniej możemy podejrzewać. Nie odeślę was do żadnego rejestru, nie wskażę wam złotego środka, gdzie faktycznie możecie taką informację znaleźć. To jest pytanie praktycznie, na nie nie ma odpowiedzi. No to idźmy dalej, bo pytania jeszcze czekają. Następne, czyli 11. Proszę wyjaśnić, czym jest zachowek. Zachowek jest to, w skrócie mówiąc, jakby uprawnienie naszych najbliższych spadkobierców, którzy w kodeksie cywilnym zostali wymienieni. Są to nasze dzieci, nasi wnukowie, może być nasz małżonek, mogą być nasi rodzice. Nie jest to nigdy rodzeństwo, które ma jakby takie zagwarantowaną prawem możliwość, że nawet jeżeli w testamencie nikt nie wskaże ich do dziedziczenia, to będą mogli się upomnieć do tych spadkobierców o zapłatę połowy tego, co normalnie by dostali, licząc ułamki, które wskazuje kodeks cywilny. O zachowku bardzo dużo mówiliśmy w poprzednim naszym odcinku, więc tutaj również was odeślę chyba do tego odcinka, bo warto go sobie obejrzeć nawet po kilka razy, bo to jest fajne kompendium wiedzy i wiem, że wam się to przyda z perspektywy waszego planowania jakby przyszłości, a jednocześnie o zachowku było bardzo dużo i myślę, że tam jest temat wyczerpany. Tam było sporo, tak. Zapraszamy do tego odcinka. Tak jest. Następne pytanie. Wiem, że mój ojciec ma same długi. Czy mogę się zrzec dziedziczenia po ojcu? Tak, mamy taką instytucję jak umowa zrzeczenia się dziedziczenia, w której oczywiście jest to umowa, zatem wymaga jakby zgodnych oświadczeń woli dwóch stron, czyli razem z tatą, po którym teoretycznie mamy dziedziczyć, musimy się spotkać u notariusza, zasiąść razem przed tym notariuszem i spisać umowę, w której my oświadczamy, że nie chcemy dziedziczyć, a nasz tata mówi, że na to jest jakby zgoda. W związku z czym dochodzi do zawarcia umowy i na tej podstawie jesteśmy jakby niekalkulowani do kręgu spadkobierców. To nas z jednej strony zabezpiecza, że nie będziemy dziedziczyć i to również dotyczy naszych zstępnych, a z drugiej strony powoduje, że w razie czego, jeżeli tata by zmarł i faktycznie pojawiłaby się sytuacja związana z samymi długami, no to jesteśmy bezpieczni. Jedyny minus jest taki w praktyce, i to znam taki przykład z życia wzięty, troszkę go zmienimy, że ten nasz tata, po którym się zrzekliśmy spadku, nagle wygrał w totka.
pojawił się ogromny majątek i ten tata potem tej umowy nie chciał odwołać, bo powiedział, skoro ty nie chciałeś partycypować i jakby dziedziczyć po mnie, wyrzekłeś się, bo to tak jest traktowane, wyrzekłeś się mnie, to w takim wypadku ja nie wyrażam zgody na to, żeby tą umowę zrzeczenia się dziedziczenia odwołać. No i wtopa. Niestety taka osoba już nie dziedziczy i nie będzie jakby powołana do spadku. Co się dzieje z udzielonymi w zasadzie pełnomocnictwami po śmierci przedsiębiorcy? To jest instytucja, która to pytanie kieruje nas do takiej instytucji prawnej jak zarząd sukcesyjny. To takie moje pierwsze skojarzenie. Natomiast na pewno pełnomocnictwa wygasają. Jeżeli umieramy, to udzielone pełnomocnictwo wygasa. Są określone grupy pełnomocnictw, które jakby mogą przetrwać. Natomiast jest ich jest to specjalny jakby wymóg, specjalna regulacja, która jakby to wskazuje, co powinno się w takim pełnomocnictwie znaleźć. Natomiast co do zasady wygasają. I tutaj jest fajna wskazówka ode mnie dla was dotycząca właśnie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeżeli jesteś wpisany do CEIDG, możesz w każdej chwili powołać zarządcę sukcesyjnego. Jest to dość stosunkowo nowa instytucja i to jest taki jakby nasz pełnomocnik, ja bym to tak określił, który wchodzi w nasze buty po naszej śmierci. Pozwala to kontynuować przedsiębiorstwo, prowadzić działalność w sposób jakby niezachwiany, związany chociażby ze stosunkiem pracy, czyli naszymi pracownikami, kontraktami, które musimy wykonać, pieniędzmi, które mamy otrzymać od naszych kontrahentów. I ta firma, zwłaszcza w sytuacjach, w której na jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzimy fajne przedsiębiorstwo, duże, które jest mocno zorganizowane, mocno sformalizowane, ma określoną grupę ludzi, która nim zarządza, to powoduje, że ten właściciel umiera, bo mamy jednego właściciela, właściciel umiera, ale w jego miejsce przez określony czas będzie prowadził jego zarządca sukcesyjny, jego biznes. I on do momentu, aż formalnie zostanie zamknięta sprawa spadkowa, będziemy wiedzieć, kto jest spadkobiercą, kto dziedziczy, jak dziedziczy i ile dziedziczy, to on prowadzi firmę. I dzięki temu, słuchaj, patrz, wielka firma nie będzie zamknięta, nie stanie nagle. W dzisiejszych czasach biznes nie znosi zastojów. Jak stoisz, to się cofasz, tak? Więc automatycznie gdzieś tam to jakby zamraża nasz biznes. A zarządca sukcesyjny to ułatwia. I tak na sam koniec, dla osób, które chcą jakby coś więcej się dowiedzieć na temat zarządcy sukcesyjnego, to odsyłam was do CEIDG. Tam jest praktycznie gotowy formularz, który wystarczy tylko wypełnić, podpisać przez was, zgłosić elektronicznie, możecie to zrobić i macie to załatwione. Dzisiaj to zrobicie, a już jakby od jutra macie zabezpieczone wasze przedsiębiorstwo. Bardzo fajnie wyjaśnione. Kolejne ciekawe pytanie, przedostatnie już. To jest temat w ogóle sam w sobie ciekawy, czyli pieniędzy, które zostają w bankach. Czyli pytanie brzmi tak, jak dziedziczy się środki na rachunkach bankowych i lokatach? Kiedyś słyszałem, że banki mają potężne ilości, miliardy złotych, a na świecie dolarów, pieniędzy, które pozostały po osobach zmarłych i nikt nawet o tych środkach nie wie. No tak, dysponent umiera, konta bankowego, środki zostają, one stanowią jakby przedmiot dziedziczenia, bo jest to składnik majątkowy spadku, natomiast wcale nie oznacza to, że nawet jeżeli mamy dostęp do takiego konta albo wiemy, że takie konto istnieje, że tak naprawdę będziemy mogli te środki wypłacić, bo nie możemy teoretycznie tych środków ruszać. Mało tego, bardzo często zdarza się tak, że procedura spadkobrania jest tak długa, sformalizowana, ludzie się kłócą, walczą ze sobą na temat tego, co robić, na temat co kto powinien dostać. Gdzieś tam próbują podważyć wolę testatora, co do testamentu, co do jego ważności. Robi się tak zwany Saigon. I to automatycznie powoduje, że na te pieniądze, do których teoretycznie jesteśmy uprawnieni, będziemy czekać bardzo długo, bo zanim formalnie sąd czy notariusz nam poświadczy to dziedziczenie, to mija bardzo długi okres czasu, niekiedy są to lata. A te pieniądze w tym banku są. Dlatego moja porada dla was to złożenie dyspozycji na wypadek śmierci. To jest jedyne rozwiązanie, które dotyczy właśnie lokat, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, tych wszystkich umów o prowadzenie rachunku, które z bankiem zawarliśmy. Udając się do placówki danego banku, składamy taką dyspozycję na wypadek śmierci. Jeżeli ja umrę, określona osoba dostanie po mnie majątek.
a raczej dostaje dostęp do konta, albo środki zostaną przekazane, bo umowa sama w sobie teoretycznie traci już, wygasa, no bo nie żyje ten, który był zobowiązanym i który był tym, dla którego rachunek był prowadzony, ale środki trafiają do określonej wskazanej przeze mnie osoby. I mało tego, dzięki temu to już wystarczy akt zgonu tak naprawdę. Nie trzeba mieć żadnego poświadczenia, nie musisz czekać w kolejce ze spadkobiercami, aż się w końcu dogadacie. Idziesz z prostym jednym kawałkiem aktu zgonu i dyspozycja uruchamia się i dostajesz środki. Super. Dużo prostsze niż ta każdy z was powinien się zastanowić nad tym, po pierwsze, czy wie, gdzie wasz partner, małżonek, czy druga osoba, z którą żyjecie, ma rachunek bankowy. Jeżeli gdzie, to czy taka dyspozycja została złożona, bo to wam bardzo ułatwi życie. Jeżeli wola tego właściciela konta jest taka, abyście wy te środki dostali i mogli nimi rozporządzać i dysponować, dyspozycja na wypadek śmierci. To jest odpowiedź. Dobrze. Ostatnie pytanie dzisiaj, Arku. Okay. Mnóstwo wiedzy, 14 pytań za nami, naprawdę dużo rozwiązań. My dzisiaj myślę, że chcieliśmy nie tylko wam przekazać wiedzę, ale poprosić was o to, żebyście byli praktykami, a nie słuchaczami biernymi, którzy powiedzą, dobrze gada, ciekawie mówi, fajne rzeczy, przydają się, a jutro już tego nie będziesz pamiętał. Także wyciąg chociaż jedną rzecz z tego. Myślę, że wielu z nas, może nawet wszyscy, nie mają tej listy odhaczonej, że wszystkie te rzeczy są zrobione. Także chociaż jedną rzecz wprowadzić do swojego budżetu domowego, do tych wszystkich kwestii finansowych, żeby chociaż coś było zabezpieczone bardziej niż wczoraj, niż przed rozpoczęciem oglądania tego materiału, tak? 15 pytań, tak? 15 pytań, no to jest Słuchaj, dużo. Połowa z tych pytań praktycznie dotyczy każdego z nas. Konto bankowe, tak. Kwestia tego, jaki testament. Naprawdę każdy z nas powinien się zastanowić, wyciągnąć lekcję z tego odcinka. I pomimo, że podchodzi się do kwestii dziedziczenia, spadków, testamentów w dość taki zdystansowany sposób, no to faktycznie osoba świadoma, a u ciebie są osoby świadome finansowo, które chcą wiedzy i jakby żyją tym wszystkim, co się dzieje u ciebie, żyje się wokół waszego kanału, powinny to wykonać. I ostatnie pytanie. Jak zapewnić spadkobiercom swobodny dostęp do konta związanego z ubezpieczeniem na życie? Okej. Bardzo fajny instrument alternatywny dla zabezpieczenia przyszłości naszych bliskich, bo możemy ubezpieczyć się na życie. Instytucja znana, stara jak świat i znana wszystkim od zawsze. Ja często polecam korzystanie z tego typu środków. Sam takie ubezpieczenie mam wykupione. Gdyby coś mi się stało, do ubezpieczenia będą bezpośrednio wskazane osoby uprawnione, uposażone, tak to się nazywa. No i ten uposażony, wskazana konkretnie osoba, nie musi to być żona, nie musi to być osoba najbliższa, może to być partnerka, może to być naprawdę sąsiadka, która nam się podoba. Wskazujemy ją jako osobę uposażoną i dzięki temu ta osoba zgłasza się do ubezpieczyciela i otrzymuje określone środki. Kwoty, jakby suma ubezpieczenia na wypadek śmierci naprawdę może być zawrotna i naprawdę można fajnie zabezpieczyć przyszłość naszych bliskich, płacąc określone składki. Także bardzo polecam taką formę zabezpieczenia, jakby bezpieczeństwa finansowego i planowania tej naszej przyszłości, a dostęp załatwiamy tylko i wyłącznie poprzez złożenie dyspozycji ubezpieczyciela. Kto jest uposażonym na wypadek śmierci? Wskazujemy u ubezpieczyciela, ubezpieczyciel sobie to archiwizuje i jak przychodzi ten moment, że ubezpieczenie się realizuje, wtedy ubezpieczyciel też będzie się zgłaszał do uposażonego. Arku, ty chyba znałeś te pytania wcześniej, bo przygotowany na wszystkie odpowiedziałeś bardzo konkretnie. 30 minut, jak nie więcej, minęło od tak. Macie szczęście, że pytania były takie, na które mogłem odpowiedzieć. Ustawione były te pytania. Ktoś pewnie pomyśli, że ustawione. To teraz pora ustawić sobie swoje życie finansowe, tak do czego namawiamy na kanale już wielokrotnie i będziemy do znudzenia to robić. Dzisiaj kolejny film, gdzie myślę, że gdzie pokazaliśmy wam drogę w wielu historiach, bo przecież to są pytania od was, to są wasze sprawy. Arek odpowiedział zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, także teraz tylko wziąć i aplikować do swojego domu, żebyście wy i wasi najbliżsi byli zabezpieczeni finansowo lepiej niż wczoraj. Tak jest. My taki apel zrobimy na koniec.
do wszystkich słuchających, bo to jest bardzo przydatne narzędzie. Sami widzicie po tych pytaniach. Prosiliśmy Was na samym początku o zostawianie wszelkiego rodzaju Waszych wątpliwości, pytań, które macie dotyczące różnych tematów prawnych czy okołoprawnych. Śmiało zostawiajcie komentarze, wskazujcie, co Wam jest potrzebne, zostawiajcie wszelkiego rodzaju ślady po Was, że Wam coś, gdzieś macie jakieś pytanie, na które potrzebujecie odpowiedzi. My Wam oczywiście na to odpowiedź udzielimy, zgromadzimy wszelkiego rodzaju informacje. Kontaktujcie się tutaj z Grzegorzem i zostawiajcie pod jego kanałem w komentarzach wszystkie pytania, bo albo odpowiemy bezpośrednio, albo może kolejny odcinek się kiedyś pojawi. A może cię zaproszę jeszcze. Może mnie zaprosisz. Tak. No a jeżeli tylko jest taka wasza wola, no to my jak najbardziej jesteśmy na to otwarci. Tak jest. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i ogarniajcie te swoje sprawy finansowe, bo same się nie ogarną. Wszystkiego dobrego, dzięki za dziś. Do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.